Szanowni Państwo, w naszej irlandzkiej podróży dotarliśmy wreszcie do stolicy. Ale zanim zajmiemy się Dublinem jako takim, kilka uwag natury ogólniejszej. Otóż kiedy w swoich mediach społecznościowych objawiłem, że jestem tutaj, dostałem mnóstwo listów od naszych rodaków. Panie Robercie, jesteśmy tutaj robimy takie rzeczy, niech pan przyjedzie tu, pokażemy panu Irlandię widzianą naszymi oczyma. No, przepraszam, nie mogłem tych próśb spełnić. Mieliśmy wcześniej z grubsza zaplanowaną już marszrutę. Ale właśnie teraz to dobra okazja, by powiedzieć o tym, czym Irlandia się stała. Otóż z jednego z najbardziej konserwatywnych państw w Europie przekształciła się w miejsce otwarte, tolerancyjne, w dom dla ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj z różnych miejsc, dla ludzi wielu kultur, różnych orientacji seksualnych. Wielu z nich również, jakże wielka liczba Polaków, znalazła w Irlandii swój drugi, a może nawet i pierwszy dom. Zresztą kochaliśmy Irlandię od dawna, no jeszcze w latach 80. to prawdziwy fenomen. Grały w Polsce zespoły skupiające się tylko na irlandzkiej muzyce. Kapele rockowe śpiewały "Kocham Cię jak Irlandię". No i teraz, gdziekolwiek byśmy się nie ruszyli, są tu Polacy. Rozmawiałem z wieloma, jest im tu dobrze. I to jest również coś, w czym Irlandię możemy naśladować. Irlandczycy, zachowując swoje korzenie, pamiętając o swoich tradycjach, zmienili się. Stali się otwartym społeczeństwem. A teraz już Dublin. Budynek będący symbolem wielowiekowej walki Irlandczyków o suwerenność, walki prowadzonej z Anglikami. Jak przejedzie autobus, to zobaczycie ten budynek w całej krasie. Poczta Główna to była siedziba sztabu Powstania Wielkanocnego z 1916 roku. Jednego z wielu powstań przeciwko angielskiej dominacji. Tu trzeba zacząć spacer po Dublinie. Oto dziedziniec Trinity College, czyli uniwersytetu założonego przez królową Elżbietę I pod sam koniec XVI wieku. No, studiowało tutaj wiele sław, wymienię tylko kilka nazwisk. Samuel Beckett, Oscar Wilde czy też Jonathan Swift. Tutejsza biblioteka ma wspaniały zbiór starodruków, największy w całej Irlandii i przechowuje również pewną słynną średniowieczną harfę, o której jeszcze będzie dzisiaj mowa. No ale stojąc tutaj i myśląc o jakości tej uczelni, którą wzorowano na Oksfordzie i na Cambridge, a edukacyjnie no nie są to najgorsze wzorce, na usta ciśnie się jedna konkluzja. Pomyślność narodu to przede wszystkim edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Kraków ma Smoka, a Dublin ma Molly Malone. To tak samo jak Smok jest postać fikcyjna. Postać z piosenki, a w zasadzie z piosenek, bo wykonań było mnóstwo. Tradycyjna, uliczna, irlandzka ballada o ulicznej sprzedawczyni, przekupce, sprzedawczyni oferującej owoce morza, cockles and mussels, czyli sercówki i omułki. No, śpiewało to YouTube, śpiewała to Sinead O'Connor, The Dubliners, są też polskie wykonania. Postać fikcyjna, ale przegrzebki, omułki oraz sercówki to jest cały czas ważny element miejscowej diety. Wkraczam teraz do najładniejszego parku w całym mieście, leżącego niemal w samym środku miasta. To St. Stephen's Green.
Ten park odgrywał dość ważną rolę w powstaniu wielkanocnym 1916 roku. O ile w widzianym przed chwilą budynku poczty mieścił się powstańczy sztab, tak tutaj gromadzili się irlandzcy bojownicy o niepodległość, członkowie Irlandzkiej Armii Obywatelskiej. To była poprzedniczka IRA. A jedną z dowódczyń była osoba, o której koniecznie trzeba wspomnieć, zresztą stoi tutaj jej pomnik. Chodzi o Konstancję Markiewicz. Mimo swojsko brzmiącego nazwiska nie była ona Polką. Przyszła na świat w rodzinie anglo-irlandzkiej, w rodzinie arystokratycznej. Gore Booth, to było jej panieńskie nazwisko, ale wyszła za mąż za Polaka, Kazimierza Dunin-Markiewicza, artystę i posiadacza ziemskiego. Utrzymywał się on z majątków leżących na terenie dzisiejszej Ukrainy. Konstancja stała się niestrudzoną bojowniczką o wolność Irlandii. I po tym powstaniu nieudanym 1916 roku została, jak wielu innych przywódców, aresztowana i skazana na śmierć. W jej wypadku wyroku nie wykonano, gdyż z racji płci zamieniono jej karę śmierci na dożywocie. W roku 1917 wyszła na mocy amnestii, ale jeszcze wcześniej, siedząc w więzieniu, wystartowała w wyborach do parlamentu westminsterskiego, do Izby Gmin. Została wybrana i mandat odrzuciła. Potem została posłanką do parlamentu irlandzkiego i pierwszą kobietą piastującą funkcję ministra, czyli ministrą pracy w rządzie Irlandii. Była nie tylko niestrudzoną bojowniczką o wolność Irlandii, ale również o równouprawnienie kobiet. Zapamiętajcie więc to imię i nazwisko. Konstancja Markiewicz. Irish stew w wersji jagnięcej, jagnięce kotleciki z irlandzkiej jagnięciny, wołowina duszona w Guinnessie i miejscowe kiełbaski w sosie na bazie whisky i w cebulowym gravy z groszkiem. Jak widzicie, tak intensywny spacer powoduje również niezwykle intensywne łaknienie. No tak, to nie jest wszystko dla mnie, no ale skoro wygląda ładnie, to grzechem byłoby nie pokazać wam tego. Ale co jest najważniejsze w tym zamówieniu? No i w ogóle w narracji, co jest najważniejsze? Logika, moi drodzy, logika. Dwie rzeczy zwłaszcza mają tutaj znaczenie. Otóż to jest wołowina duszona w piwie typu stout. Bardzo intensywny, bardzo przyjemny sos, dużo korzeniowych jarzyn. A to jest rzecz w whisky, do tego ziemniaczane pire. No i zarówno whisky, jak i piwo typu stout to jest fragment kolejny naszej dublińskiej układanki. Dzielnica The Liberty. Z dzisiejszego punktu widzenia jesteśmy niemal w samym środku miasta. Ale kiedyś to były przedmieścia, a nawet pozamiejski fragment Dublina. Więc na mocy The Liberties, czyli wolności albo też przywilejów, tutaj już w średniowieczu rozlokowano liczne browary oraz destylarnie whisky. No, wytwarzano tutaj to wszystko, czego miasto potrzebuje, a czego z reguły nie robi się w samym jego sercu. Dzisiaj ta dzielnica to jest również jeden z symboli współczesnej Irlandii, bowiem w tej postindustrialnej najczęściej architekturze
rozlokowały się startupy i to wszystko, czym Irlandia ekonomicznie dzisiaj słynie. Oczywiście startupy to temat niezwykle interesujący, ale z powodu tego, czym się z reguły w tych programach zajmujemy, destylarnie i browary to temat interesujący jeszcze bardziej, a one nadal tutaj są. W roku 1944 w Dublinie przyszedł na świat niejaki Pierce Lyons, który został biochemikiem i wyjechał do Stanów, gdzie zrobił wielką karierę. Zaczął produkować drożdże, ochoczo wykorzystywane przez producentów bourbonu z Kentucky, jakby tutaj powiedzieli, dlatego też powiedziałem Dublin przed chwilą, a nie Dublin. Ale jego wielkim marzeniem było wrócić do Irlandii, wrócić do Dublina i otworzyć tutaj destylarnię irlandzkiej whisky. Szukał odpowiedniego miejsca i jego żona znalazła właśnie to, czyli opuszczony, zdesakralizowany kościół, w którym wtedy mieścił się sklep z lampami. No więc kupili to i zrobili coś niezwykłego. Renowacja tego wnętrza kosztowała 28 milionów euro. Było zrujnowane, większość okien było zamurowanych, nie było w nich witraży, nie było żyrandoli, wszystko stworzono na nowo. A ponieważ nie jest to już kościół, no więc te witraże zaprojektowane na nowo są świeckie. Zresztą zarówno witraże, jak i żyrandole projektowała żona właściciela. No i to jest miejsce, w którym odbywa się produkcja. To są alembiki i tutaj mamy trzykrotną, jak to w Irlandii, destylację. Spójrzcie na tematykę witraży. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy po prostu w żywej świątyni whisky. Niezwykle ważnym, jeśli nie najważniejszym elementem zwiedzania jest degustacja. Mam przed sobą dwa miejscowe rarytasiki. Miejscową crème de la crème. Destylarnię założono w roku 2017, więc ten single malt, 12-latek, nie mógł powstać od początku do końca tutaj. Kupiono whisky w beczkach z myślą o tym, że zrobi się z niej tutaj whisky blended. Ale okazała się tak dobra, że pozostawiono ją w postaci single malt i przelano do butelek. Różnice pomiędzy blended a single malt będę wyjaśniał w kolejnym odcinku. Tu was zanęcam do oglądania go, no bo w sprawie destylarni i irlandzkiej whisky nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. W każdym razie to była ulubiona whisky założyciela, dlatego też nazywa się Founder's Choice, a to jest edycja limitowana. To jest single malt, który powstał od początku do końca tutaj, dlatego też spójrzcie na opakowanie. To jest iglica. To jest iglica właśnie tej niegdyś świątyni religijnej, a dzisiaj świątyni whisky. Zwróćcie też uwagę na kolor obu trunków. One są jasne. Oczywiście kolor to jest kwestia beczki, rodzaju beczki i czasu w tej beczce przebywania. Ale co muszę podkreślić i powiedzieć, że jeszcze o tym będę w kolejnym odcinku mówił. Tutaj małe destylarnie nie dodają karmelu do whisky, by ten kolor wyglądał na głębszy. To jest wszystko robione w sposób naturalny. No i cóż, próbujemy.
ponieważ nie jest to już kościół, więc nie zdjąłem tu kaszkietu, ale z powodu smaku tego i smaku tego teraz kaszkiet zdejmuję. Ponieważ Irlandią nigdy nie rządzili Habsburgowie, no więc też nie obowiązywał tutaj edykt cesarza Józefa II, który nakazał likwidację przykościelnych cmentarzy. Cmentarze przy kościołach, często w środku miast czy też miasteczek, to element miejscowego krajobrazu. No ale w tym wypadku było trochę odwrotnie, no bo z reguły najpierw powstawała świątynia, a potem przy niej urządzano cmentarz. Natomiast tutaj ten cmentarz jest dużo starszy niż sam niegdysiejszy kościół. Pierwsze pochówki tutaj datowane są na wiek XIV, a może i XIII nawet. W każdym razie jest to część posiadłości i część zysków z produkcji whisky służy konserwacji cmentarza. To wszystko jest spójne, to wszystko jest element miejscowej tradycji i historii. Dzielnica The Liberties przeszła jeszcze do historii pożarnictwa. Otóż w roku 1875 w czerwcu wybuchł tu ogromny pożar. No, były składy whisky i jeden z tych składów mieszczący whisky w beczkach się zapalił. Ulicami płynęły strumienie płonącej whisky, a ani woda, ani piasek używane przez zresztą świeżo utworzoną wówczas dublińską straż pożarną nie działały. I wówczas to strażak Robert Ingram, który szczęśliwie miał wcześniej praktykę w Bostonie, wpadł na genialny pomysł. Mówię szczęśliwie, ponieważ Boston był bardziej pożarniczo rozwinięty. I nakazał utworzenie murów z końskiego łajna. No tak, wówczas transport piwa, whisky i w ogóle transport to były konie, więc zbierano z ulic koński nawóz, wsadzano go do magazynów, a pewnie używano na przykład potem do użyźniania jakiejś gleby. No i mieli ogromne zapasy końskiego łajna i mury z tegoż łajna dopiero zatrzymały płonące strumienie whisky, które swymi jęzorami jęły obejmować niemal pół dzielnicy. Zginęło wtedy 13 bodajże osób, ale co niezwykle ciekawe, nie były to ofiary ognia, nie były to ofiary walących się budynków. Byli to amatorzy whisky. Zbierali ją z trotuarów, zbierali ją z kanałów. Whisky często płonęła, whisky była zanieczyszczona tym wszystkim, co było na ziemi. Wypijali ją i alkoholowo się zatruli. Jakie stąd wnioski? Po pierwsze takie, że należy uważać z konsumpcją. Po drugie, że końskie łajno to niezwykle użyteczna rzecz. Jesteśmy teraz przy St. James's Gate w historycznej siedzibie browaru Guinnessa. Jak widzicie, nie tylko my wpadliśmy na pomysł, by tu przyjść, ale jest to miejsce niezwykle ważne na mapie Dublina. No ale zacznijmy od początku. Otóż mamy rok 1759. Wówczas to niejaki Arthur Guinness podpisuje umowę. Oto ona, umowę dzierżawy tejże realności na 9000 lat. Tyle jeszcze nie minęło, ale ta historia cały czas trwa. Stary browar jest ogromny, kilka pięter i wszędzie bardzo szczegółowe ekspozycje. Jesteśmy w części, która dokładnie opowiada nam, czym jest i było produkowane tu piwo. No, nie będziemy tego detalicznie pokazywać, muszę dosłownie w paru zdaniach o tym opowiedzieć. No, Guinness jest rodzajem stouta, a stout należy do
rodziny piw o nazwie ale. Niektórzy twierdzą, wcale nieodosobnieni, że ten styl piwny wywodzi się od portera. Generalnie chodzi o piwo górnej fermentacji, robione z jęczmiennego słodu, piwo ciemne i bardzo mocno chmielone. Jeśli mówimy o innych kontekstach ważkości tego tematu, no to tu nie chodziło kiedyś tylko o piwo. Chodziło o to, że browar Guinnessa był największym pracodawcą w mieście. To właśnie Arthur Guinness zbudował nie tylko browar, ale również mieszkania dla robotników. Od pomyślności browaru zależało życie wielu irlandzkich rodzin. Więc szklanka pinta Guinnessa to do dzisiaj dla miejscowych jest rzecz symboliczna. Z tego, co widzimy dookoła, można wysnuć wniosek, że jesteśmy w muzeum, a nie w browarze. No ale wypowiadając się precyzyjniej, jest to rzeczywiście muzeum, ale jest to część browaru, już nie działająca. To jest ogromny, ale dawny magazyn na gotowe piwo, a piwo waży się tuż obok. Wróćmy do spraw muzealnych. Otóż ta ekspozycja dostała nagrodę dla najlepszego muzeum piwa na świecie. Przed COVID-em zwiedzało to muzeum przeszło 1 700 000 ludzi rocznie. W tej chwili to już jest mniej więcej 1 200 000. 40 lat po założeniu browaru na wyrobach Guinnessa zaczął pojawiać się ów symbol. Mianowicie staroirlandzka harfa, zwana jako Brian Boru Harp. Ale co ciekawe, kiedy powstała niepodległa Republika Irlandii, chciała również mieć w godle ową harfę, no bo to jest rzecz rozpoznawalna przez każdego Irlandczyka. Ale nie mogła, bo był to zastrzeżony przez Guinnessa znak towarowy. Zatem odwrócono ją, trochę zmieniono układ strun i dzisiaj mamy jedną harfę na wyrobach Guinnessa, a drugą na przykład na irlandzkich paszportach. Guinnessa reklama, dzieło sztuki, odpowiadał za nią pan John Gilroy. Nie tylko bardzo charakterystyczna grafika, zwierzęta, najczęściej tukany, ale też hasła reklamowe, które są również w naszym kręgu kulturowym znane. No, bo czy może być coś bardziej przemawiającego do człowieka i prostszego niż na przykład Guinness is good for you albo lovely day for a Guinness? Sztuka i reklama mogą ze sobą chodzić w parze. Guinnessa, jak i wiele innych porządnych piw, nie da się nalać błyskawicznie. Proces nalewania trwa, co dokładnie policzono, 119,5 sekundy. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, która od razu rzuca nam się zarówno w oczy, jak i w usta. Jesteśmy u nas przyzwyczajeni do dwutlenku węgla w piwie. Tymczasem to piwo, a dzisiaj i wiele innych piw tego typu zupełnie inaczej nam się w ustach zachowuje. Jego konsystencja jest jakby śmietanowa. Nie mamy od razu uderzenia bąbelków. To zasługa niezwykle utalentowanego człowieka, zresztą matematyka z Cambridge. Mianowicie niejaki Michael Ash w roku 1959 wpadł na rewolucyjny pomysł. Mianowicie, by zastąpić część dwutlenku węgla, który normalnie jest dodawany do piwa, azotem i
tak zrobiono. Najpierw wypuszczono tylko taką okolicznościową edycję na azotowanego Guinnessa, ale to się okazał strzał w dziesiątkę taki, że zostawiono już to tak cały czas, pewnie i na zawsze. A jak powiedziałem, wiele innych piw tego typu, czyli stoutów, ale, jest z dodatkiem azotu, bo to całkowicie zmienia nasze odczucie w ustach. To jest specjalny bar, w zasadzie sala wykładowa, bowiem każdy tutaj może przyjść i odbyć lekcję właściwego nalewania piwa. A po nalaniu można to piwo wypić. Niewielkie mosty, albo też mówiąc precyzyjniej, kładki dla pieszych, również w strukturze wielkomiejskiej. Kładki nad rzekami. To bardzo prosty pomysł. Trochę nam czasu zajęło w kraju naszym, by na to wpaść. No bo na przykład w Krakowie kładka Bernatka to całkiem świeży pomysł. Pomysł, który odmienił oblicze Podgórza. Połączył poprzez Wisłę Podgórze z Kazimierzem. Tutaj to jest pomysł w tym wypadku z początków XIX wieku. No kiedyś była tu przeprawa promowa, a potem otwarto most i za przeprawę promową i na początku za przejście po tym niewielkim moście, kładce, żądano pół pensa, czyli to jest most halfpenny. A po tamtej stronie coś, co nawet zważywszy na ówczesną wartość połowy pensa, coś, gdzie wizyta kosztuje z reguły znacznie więcej. Temple Bar, piękna nazwa zaiste. Zwłaszcza drugi człon jej oddaje tutejszą rzeczywistość, choć tak naprawdę jest to raczej temptation i nie bar, a bars, ponieważ tu są same puby, już pełne, chociaż zmierzch jeszcze daleko. Tutaj o tej porze roku ciemno robi się bardzo późno. No i muzyka na żywo już. Z każdego pubu dochodzi gwar i muza inna, mnóstwo ludzi. Tak naprawdę, gdybym się rzucił w ten wir, to byście mnie już nie zobaczyli. No bo wiecie sami, to oni tu garują bardziej niż u nas, bez porównania. Taką rudą wódę na myszach piją, trochę łykniesz, 3 dni nieprzytomny leżysz. A ja mam jeszcze dzisiaj wobec siebie i wobec was obowiązki. Puby. Instytucja tak samo brytyjska, jak i irlandzka. Naoglądaliśmy się ich sporo. Jaka jest ich geneza? No bardzo prosta. To było początkowo miejsce, gdzie najczęściej faceci z sąsiedztwa spotykali się przy piwie. Ale jak się pije piwo i nie tylko, to się chce jeść. Więc zaczęto w takowych pubach podawać jedzenie. Bardzo proste. Takie, jakbyśmy to w Polsce określili, domowe. Ale z czasem powstała inna kategoria, tak zwanych gastropubów, czyli miejsc o wyrafinowanej kuchni. No i dostrzegł to Michelin w Irlandii i utworzył specjalny przewodnik poświęcony pubom, mianowicie Eating Out in Pubs. I w Dublinie przez lata tylko 2 pubowe adresy w tymże przewodniku figurowały. Oto jeden z nich, The Old Spot. 3 przecudne kompozycje mam przed sobą. I wierzcie mi, jak pierwszy raz w życiu byłem w pubie, a to były lata 80., to jedzenie zupełnie inaczej wyglądało. Wszystko jedno, czy w Londynie, czy w Dublinie. To są po prostu już tylko wizualnie dzieła sztuki, no bo ostrygi. Ale każda z tych ostryg to jest osobna kompozycja smakowa, gdyż są doprawiane bardzo specyficznie. Ta na przykład jest zrobiona na wzór koktajlu o nazwie Bloody Mary, czyli ma w sobie kompozycję wódczano
selerowo-pomidorową. No ma. Ale dobre. Irlandzkie ostrygi już bez niczego są genialne, a jeszcze z tym ożywcze wspaniałe. To jest domowy majonez z yuzu, czyli idziemy w stronę japońszczyzny. No i tutaj mamy całkowite dzieło sztuki. Na japońską modłę wariacja na temat sashimi. Tak, ponieważ jest to surowa ryba, niezwijana, czyli nie jest to sushi. Surowy tuńczyk, sos sojowy. Jak myślę, jest tu olej sezamowy z prażonych nasion sezamu i chili, ale mniemam, że są to jej delikatne odmiany, by nie zakłócić tego cudownego, rybnego, delikatnego smaku. A jest również pikantny akcencik. Kotlety wieprzowe. Tak, tutaj również ludzie kochają kotlety wieprzowe. Ale w tym miejscu wiedzą, jak je w sposób spektakularny podawać. No, po pierwsze, zupełnie inny rozbiór niż u nas. Już o tym wcześniej wspominałem, czyli z kością wykrojone. Wieprzowina pochodzi z farmy w Mayo. To jest porco fidelio, czyli szczęśliwa świnka, która biega i kiedy ją jemy, to ona po prostu lepiej smakuje. To jest black pudding, czyli również archetyp miejscowej kuchni, jak i to kolkanon, czyli pire ziemniaczano-kapuściane. No i redukcja, bardzo intensywna redukcja sosu. O Jezu, przepraszam, nie wzywaj nadaremnie. Black pudding, cudo, cudo. Mam pintę przed sobą, chociaż idea gastropubów polega również na tym, że mają tutaj wielkie karty win, starannie wybranych. Robią również doskonałe koktajle. To jest miejsce bezpretensjonalne i niezwykle kreatywne. I właśnie takich gastropubów sobie i wam życzę. Wszystkiego dobrego.